Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Wspieraj nas na patronite.pl/Maciej Orłoś. Cookies nie chce, ale musi. Unia Europejska jest odpowiedzialna za wysokie ceny energii. Sprawdzamy kłamstwa z billboardów. Sensacja w WTS-ie. Orłoś krytykuje Tuska za pieniądze. Czy Święczkowski zastąpi Przyłębską? WTS wyraża nadzieję, że wojny nie będzie. WTS, czyli w telegraficznym skrócie. Niedziela 13 lutego. Maciej Orłoś. Zaczynamy. Na początku tego tygodnia Paweł Kukiz z ciężkim sercem stwierdził, że nie chciałby być w Komisji Śledczej do spraw inwigilacji, ale musi zostać jej przewodniczącym i nic na to nie poradzi. By dopełnić męczeństwa naszego sejmowego rockmana, w czwartek odbyło się jego drugie spotkanie z przedstawicielami ugrupowań opozycyjnych i w jego efekcie Kukiz złożył wniosek o powołanie tejże Komisji Śledczej. Proponowany we wniosku rozkład miejsc to 5 miejsc dla opozycji, 5 miejsc dla partii rządzącej i jedno stanowisko przewodniczącego dla Pawła Kukiza. Przyszły pan przewodniczący przedstawił także Jarosławowi Kaczyńskiemu ultimatum, dając czas do początku marca na poddanie wniosku o powołanie komisji pod sejmowe głosowanie, bo inaczej zrewiduje swoją umowę o współpracy z PiS, co dla partii rządzącej oznacza, że może po prostu stracić większość. Warto zaznaczyć, że komisja miałaby zająć się kwestią inwigilacji nie tylko zarządów Prawa i Sprawiedliwości, ale także koalicji PO-PSL. Korzystając z okazji, przypomnijmy słowa piosenki Pawła Kukiza Samokrytyka z 2014 roku. Ciemnogród jestem i faszysta, wróg społeczeństwa nonkonformista, matołem jestem obrzydliwym, kołtunem, chamem, ścierwem parszywym, nacjonalistą zaślepionym i roszczeniowcem pomylonym, durniem, co szuka dziury w całym naszym systemie doskonałym. No, proszę Państwa, tak to jest z niektórymi piosenkami, że cholera w ogóle nie tracą na aktualności. Z najnowszego indeksu cen w sklepach detalicznych wynika, że w ujęciu rocznym produkty zdrożały właściwie w każdej badanej kategorii. W styczniu w sklepach było drożej średnio aż o 18%. To nie jest normalne. Ekspertów zaskoczyła dynamika wzrostu przewyższającego znacząco poziom inflacji. Za zakupy zapłacimy więc teraz prawie o 1/5 więcej niż rok temu. Są jednak sposoby, aby zaoszczędzić trochę na zakupach online. Pozwala na to aplikacja Letyshops. Tak, to jest lokowanie usługi, ale dobrej i co najważniejsze darmowej. Dzięki Letyshops możecie robić zakupy online z rabatem od sklepu i powiększonym kilkukrotnie cashbackiem. Poza tym trwa konkurs, w którym możecie wygrać Mercedesa GLA 200 oraz karty podarunkowe do sklepu Allegro. Wystarczy zalogować się do Letyshops, odpowiedzieć na pytanie konkursowe do 28 lutego, zrobić zakupy za co najmniej 40 zł na Allegro, używając właśnie Letyshops. To wystarczy, aby mieć szansę na wygraną. Czy ja mówię jasno? Pamiętajcie też, że skorzystać z cashbacku można na kilka sposobów, takich jak wtyczka do przeglądarki, strona i aplikacja mobilna. Tak więc dajcie odpór inflacji i skorzystajcie. Swoją drogą sam bym chciał takiego Mercedesa, tym bardziej, że muszę niestety wymienić swoje auto. Co to za prywata, Orłoś? Poniosło cię. Tak, sorry, pojechałem po bandzie. Nie Mercedesem niestety. Tak czy inaczej, wszystkie linki macie w opisie filmu. A zostając w temacie wysokich cen produktów w sklepach, jednym z powodów są rekordowo wysokie ceny energii elektrycznej. Spółki Skarbu Państwa notorycznie utwierdzają nas w przekonaniu, że pieniędzy mają zdecydowanie za dużo i już nie wiedzą powoli, co z nimi robić. Kolejnym na to dowodem może być kampania medialna finansowana przez Stowarzyszenie Polskie Elektrownie zrzeszające spółki energetyczne Tauron, PGNiG, PGE i Enea. Na ulicach polskich miast pojawiły się billboardy, w prasie ogłoszenia, a nawet załączniki do rachunków za prąd. Przekaz jest jasny. Prąd podrożał z winy Unii Europejskiej. Rząd z tym nie ma nic wspólnego. Nie inaczej, koleżko. Z przekazu dowiadujemy się, że 60% ceny prądu dla gospodarstw domowych to koszt uprawnień do emisji CO2, za których to przyznawanie odpowiada Unia. Oczywiście! Jak się nie pierwszy zresztą raz okazuje, spółki Skarbu Państwa, jak rozumiem w imieniu rządu i za pieniądze podatników, kłamią nam prosto w oczy.
Jak stwierdza ekspert Bartosz Kwiatkowski, dyrektor Fundacji Prawniczej Frank Bold w Polsce, odnosząc się do sprawy na przykładzie reklam Tauronu, podanie mocno zawyżonego udziału kosztu uprawnień do emisji CO2 to najbardziej rzucający się w oczy, ale tylko jeden z kilku elementów dezinformacji, której Tauron dopuścił się wobec swoich klientów. Proszę Państwa, to są ręce, które opadają. Warto przy okazji zauważyć, że system przyznawania limitów CO2 powstał 20 lat temu, by mobilizować producentów energii do przechodzenia na mniej emisyjną produkcję. Tauron na przykład przyjął strategię odchodzenia od energetyki węglowej, ale dopiero w 2019 roku. Rychło w czas, prawda? Całą sprawę sprostowało też polskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Znaczna część tego rachunku składa się z kosztów przesyłu, podatków krajowych i innych opłat. Pieniądze ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 nie trafiają do Brukseli, tylko do polskiego budżetu. Czytamy na Twitterze Komisji Europejskiej. Poprosiliśmy biuro prasowe Tauronu o komentarz do sprawy. Rzeczniczka prasowa spółki odpowiedziała następująco. Komunikat przekazany klientom Tauron sprzedaż we fragmencie dotyczącym kosztów wpływających na cenę energii elektrycznej związany jest z rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska z dnia 5 stycznia 2022 roku. Rozporządzenie to obligowało wszystkie spółki energetyczne, które są sprzedawcami z urzędu, do poinformowania klientów o głównych czynnikach kształtujących cenę energii elektrycznej w Polsce. Wzór wyliczenia udziału cen uprawnień do emisji w cenie hurtowej energii znajduje się w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem struktura procentowa kosztów dotyczy samej energii elektrycznej, a nie całego rachunku, który obejmuje m.in. koszty dystrybucji energii elektrycznej. Czyli podsumowując, rząd oficjalnym rozporządzeniem zmusza dostawców energii do podawania zmanipulowanych i mylących danych, przedstawiając koszt samej energii bez kosztu jej dystrybucji. To tak można? Większość opłat w rachunkach za prąd to opłaty krajowe. Kropka. No żeż... Okej. Nie użyję brzydkiego słowa, bo piszecie, że mi nie wypada. No, okej. Więc powiem bardzo grzecznie. No żeż... kurka wodna. Donald Tusk, wreszcie można powiedzieć, przebił się z wyraźnym przekazem do mediów. Opublikował w mediach społecznościowych widowiskowe nagranie z animacją, jak to miliardy, które mamy dostać z Unijnego Funduszu Odbudowy, mogłyby zapełnić stadion piłkarski, a nie zapełniają budżetu Polski wyłącznie z winy PiS. Te piłkarskie porównania są wzruszające, chwytają za serce. Po prostu chwytają za serce. Trochę mniej chwyta za serce ta nagła zmiana poglądów Koalicji Obywatelskiej w sprawie Funduszu Odbudowy. O ile sobie przypominam, a dobrze sobie przypominam, nie kto inny jak 127 posłów Koalicji Obywatelskiej wstrzymało się od głosu w czasie głosowania ustawy o tymże funduszu w maju ubiegłego roku. Czyli Koalicja Obywatelska, a wraz z nią jej przewodniczący Donald Tusk zapełnić stadiony unijną gotówką by chciała, ale ręki za tym nie podniosła. Złośliwi mogliby podnieść z kolei tezę, że może KO chciała zablokować Fundusz Odbudowy, aby móc potem wszystko zwalić na PiS. Ale nie... Ja w to nie wierzę. Tak to by zrobiła tylko totalna opozycja, jakaś totalna opozycja. Orłoś, zaimponowałeś mi. Krytykujesz Tuska für Deutschland. Brawo! To się tak szybko nie powtórzy. Mamy wystarczająco dużo tematów po stronie rządowej. Oto przykład. Sejm głosami rządowej większości z pomocą 5 posłów Konfederacji wybrał prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego, prawą rękę szeryfa Polski Zbigniewa Ziobry, na kolejnego sędziego Trybunału Julii Przyłębskiej, czyli instytucji mającej pełnić rolę dawnego Trybunału Konstytucyjnego. We wprowadzeniu tego apolitycznego prawnika do Trybunału wspomogli rząd opozycyjni do wszystkiego, w tym otaczającej ich rzeczywistości konfederaci. Krzysztof Bosak, Grzegorz Szczęść Boże, Braun, Krzysztof Tuduj, Michał Urbaniak i Robert Winnicki. Wybór Święczkowskiego na sędziego Trybunału znacząco wzmacnia wpływy samego Zbigniewa Ziobry. Ziobro, kurwa! Przestań mi, kurwa, rodzinę prześladować!
głęboka studnia. Tym bardziej decyzja PiS w tej sprawie może trochę dziwić. Prawdopodobnie zdziwienie ustąpiłoby zrozumieniu, gdybyśmy mogli dowiedzieć się, za co prezes Kaczyński przehandlował u Ziobry swoje poparcie dla kandydatury sędziego. Zresztą pewnie niebawem się dowiemy. A teraz będzie najlepsze. Uwaga! W sejmowych kuluarach chodzą słuchy, że Trybunał Julii Przyłębskiej może za jakiś czas zmienić nazwę na Trybunał Bogdana Święczkowskiego. Tak, moi drodzy, Święczkowski mógłby zastąpić Przyłębską w fotelu przewodniczącego. Cóż to byłby za zwrot akcji niesamowity. Pani Przyłębska, pamiętacie, była odkryciem towarzyskim Jarosława Kaczyńskiego i teraz taki afront. A może nie afront, może będzie awans. Awans, jaki awans? Ale może będzie awans. Mam pomysł. Piszcie w komentarzach, gdzie widzielibyście teraz miejsce pani Julii. Tylko bardzo proszę, grzecznie, bez obrażania i bez przekleństw. Ok? Słuchajcie, to już jest pewne. Jesteśmy zgubieni. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek, spokojnie, ja to ogarnę, Sasin wybiera się w nadchodzącym tygodniu do Stanów Zjednoczonych. W delegacji rządowej będzie także minister rozwoju i technologii Piotr Nowak. Jak informują źródła Business Insider Polska, spotkanie ze stroną amerykańską ma dotyczyć podpisania porozumienia w sprawie budowy małych reaktorów jądrowych. Podczas wizyty wicepremiera będzie obecny także prezes KGHM Marcin Chludziński. Nasz miedziowy gigant chce budować w Polsce do 12 małych reaktorów. Technologia małych reaktorów jądrowych jest coraz bardziej popularna i słusznie, że polski sektor energetyczny się nią interesuje. Ale czy naprawdę nie było innego człowieka w rządzie, który mógłby zarządzać projektem technologii atomowej, tylko Jacek Sasin? Facet, który topi każdy projekt, którego się dotknie. Wiem, słowo stopić w kontekście reaktorów jądrowych brzmi tak raczej słabo. Orłoś, odczep się od pana Sasina. Podobno ma szansę zostać ministrem finansów, a to coś chyba znaczy. O nie. Poproszę o ten nasz ulubiony cytat filmowy. O nie, jesteśmy zgubieni. Uwaga. O nie! Jesteśmy zgubieni. A teraz tak zupełnie serio coś powiem. Otóż miejmy nadzieję, że nie będzie wojny. Władimir Putin jest człowiekiem, jak wiemy, nieprzewidywalnym, niezwykle groźnym, ale może są też jakieś granice tego szaleństwa. Obserwowałem jego zachowania w ostatnich dniach, na przykład to, jak zasnął, a raczej udawał, że zasnął w Pekinie podczas ceremonii otwarcia igrzysk, gdy właśnie maszerowała reprezentacja Ukrainy, czy to, jak potraktował prezydenta Francji, któremu kazał czekać na lotnisku, a potem rozmawiał z nim przy 4-metrowym stole. Propaganda państwowej telewizji rosyjskiej sięga zenitu i naprawdę, mówię to sam się sobie dziwiąc, że to mówię, ale co zrobić? Mówię to, a więc naprawdę wiadomości TVP czy TVP Info przegrywają jednak z rosyjską telewizją w kategorii propaganda czy kłamstwa. Tak czy inaczej, mimo wszystko miejmy nadzieję, że zabiegi dyplomatyczne zachodniego świata poskutkują i Putin zrozumie, że żartów nie ma, że konsekwencje dla Rosji byłyby zbyt poważne i odpuści. Miejmy nadzieję. A teraz jeszcze kącik kulturalny WTS-u, w którym Antoś przedstawi swoje rekomendacje w dziedzinach książka, film lub serial oraz muzyka. Antosiu, witam. Witam. Dziś w kąciku kulturalnym opowiem Państwu o sukcesie pewnej Polki, której nieznana nikomu i zupełnie niedoceniona powieść po tym, jak została przetłumaczona na angielski, po 10 dniach od premiery znalazła się na 10. miejscu najlepiej sprzedających się książek w rankingu New York Timesa. W zestawieniu amerykańskich księgarni niezależnych pozycja znalazła się z kolei, uwaga, na 5. miejscu. Gratulujemy oczywiście całą redakcją sukcesu ksiąg Jakubowych pani Oldze Tokarczuk. Przed nagraniem zrobiłem mały research i okazuje się, że pani Olga ma już nawet na koncie jakieś tam nagrody za swoje pisarstwo. Powiem tak. Ćwiczyć. Oczywiście życzymy pani Oldze kolejnych sukcesów. Kto wie, może kiedyś na przykład sam pan minister Gliński doceni. A teraz, szanowni państwo, przechodzimy do świata filmowego i serdecznie polecam państwu najlepszy dokument, jaki widziałem na platformach streamingowych, czyli serial Przeklęty – Życie i śmierć Roberta Darsta. Jest to historia milionera, który postanawia wytłumaczyć się przed kamerami z oskarżeń, jakie na niego padały przez lata. Bardzo polecam obejrzeć do samego końca. Doskonałe, przysięgam na Boga. A teraz czas na muzykę i Anię Leon w utworze Łezki.
Polecam Wam oczywiście kanał Witam Antka, znaczy nie Witam Antka, tylko kanał Antka Witam. Jeśli chodzi o mój kanał, to już tylko brakuje 4000 do 200 000 subskrypcji. Rozumiecie, o co chodzi? No mam nadzieję, że rozumiecie. Poza tym Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, serwis orłośstudio.pl oraz last but not least patronite.pl. Dziękuję patronom, a patronem, przypominam, zostać może każdy. Kto obejrzał ten program do końca, niech się melduje w komentarzach i pisze tak. Uwaga, dyktuję. Orłoś walczy o 200 000 subów, niewiele brakuje, a kanał jest zajebisty. Jeszcze raz przypominam Wam o wtyczce i aplikacji Letyshops, z którą można sporo zaoszczędzić przy zakupach online. Przejrzyjcie linki w opisie filmu. To dziś wszystko. Widzimy się w kolejnym WTS-ie już w czwartek. Trzymajcie się. Cześć!